Witajcie ponownie. W zeszłym roku wspólnie odkrywaliśmy świat pomidorów, a ponieważ Wasze zainteresowanie było ogromne, dziś wracam z kolejną porcją wyjątkowych odmian. Przygotowałam dla Was zestawienie 10 fascynujących typów, od klasycznych czerwieni przez słoneczne żółcie, aż po głębokie czernie. Przyjrzymy się nie tylko ich kształtom z zewnątrz, ale przekroimy każdego z nich, by sprawdzić, co kryją w środku. Zapraszam na przegląd zeszłorocznych nowości w moim ogrodzie. Zaczynamy od odmiany Seik. Jeśli szukacie pomidora, który nie każe na siebie długo czekać, to Seik jest strzałem w dziesiątkę. To odmiana wczesna. Dorasta on do około 1,5 metra, więc jest dość kompaktowy, a jednocześnie niezwykle plenny. Zobaczcie, ile owoców mamy na jednym gronie. Same owoce są średniej wielkości, mają charakterystyczny, podłużny kształt, przypominający nieco kurze jajko. Są idealnie gładkie i bardzo zgrabne. A teraz najważniejsze. Sprawdźmy, jak Seik wygląda w środku. Jak widzicie, miąższ jest bardzo ścisły, a gniazd nasiennych i samych nasion jest tutaj naprawdę niewiele. Dzięki takiej strukturze Seik świetnie nadaje się do konserwowania w całości lub do sałatek, gdzie zależy nam na zwartym owocu. Jeśli chodzi o smak, jest on wyraźnie kwaśny, co spodoba się fanom tradycyjnych, wyrazistych pomidorowych nut. Dzięki tej niewielkiej ilości nasion Seik jest genialny na domowy ketchup lub przeciery, bo nie trzeba go długo odparowywać. Przejdźmy do odmiany Black Ball. Tutaj ważna uwaga dla niecierpliwych. Ten pomidor nie jest czarny od razu. Zanim w pełni dojrzeje, jego skórka jest ciekawie przeplatana zielenią. Ten charakterystyczny ciemny kolor zachowuje głównie na ramionach, czyli w górnej części. Dół owocu najpierw jest zielony, a w miarę dojrzewania zmienia się w głębokie bordo. Piękny pomidor. Urzeka mnie on swoim wyglądem. Krzak rośnie wysoko, więc przygotujcie dla niego solidne podpory. A co w środku? Jak widzicie, miąższ ma piękny, mocno bordowy kolor. Jeśli chodzi o smak, jest on bardzo intrygujący. Nie jest typowo słodki, ani wyraźnie kwaśny. Określiłabym go jako bardzo delikatny i zrównoważony. To idealny wybór dla tych, którzy szukają w pomidorach subtelności. Czas na odmianę Scatolone 2. To pomidor, który u mnie prezentuje się wyjątkowo zgrabnie. Jak możecie zauważyć na filmie, na gronach wiąże naprawdę sporo owoców, co bardzo cieszy oko. Warto jednak wspomnieć o ich wielkości. U mnie nie osiągnęły one gigantycznych rozmiarów, ale prawdopodobnie wynika to z faktu, że uprawiałam tę odmianę w doniczce o pojemności 10 litrów. Mimo ograniczonego miejsca krzak poradził sobie świetnie i obdarował mnie pięknymi, foremnymi pomidorami. Jeśli posadzicie go do gruntu, pewnie urośnie jeszcze większy, ale w donicy też daje radę. Jak wygląda w środku? To jest prawdziwa rewelacja. Scatolone jest bardzo mięsisty i ma bardzo mało ziaren. Jeśli nie lubicie pływających pomidorów, to ten Was zachwyci. Smaku jest lekko słodkawy, bardzo przyjemny i delikatny. To idealny, zgrabny pomidor, który udowadnia, że nawet w donicy można mieć wartościowe plony. Kolejna odmiana to Denar. I tutaj muszę przyznać, że była to dla mnie spora niespodzianka. Kupując nasiona i patrząc na zdjęcie na opakowaniu, spodziewałam się typowych pomidorów koktajlowych. Tymczasem Denar postanowił mnie zaskoczyć. Większość owoców urosła znacznie większa niż zakładałam. Choć zbierałam też mniejsze sztuki, to przeważały solidne, większe owoce o kształcie wydłużonej śliwki.
Sam krzak nie jest wysoki, dorasta tak do metra, więc idealnie nadaje się dla tych, którzy nie chcą w ogrodzie zbyt wysokich konstrukcji. Sprawdźmy środek. Tak jak wspomniałam wcześniej, denar jest bardzo mięsisty, twardy i ma mało soku. Dzięki tej strukturze jest wręcz stworzony do suszenia lub na domowe przeciery. Bardzo mało z niego wycieka. Jeśli chodzi o smak, moje doznania są raczej neutralne. Nie jest on ani wyraziście słodki, ani bardzo kwaśny. Jestem bardzo ciekawa, czy uprawialiście już denara u siebie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak to u Was było z wielkością owoców. Czy też mieliście taką niespodziankę jak ja, czy urosły Wam typowe koktajlówki? Przechodzimy do bardzo wyjątkowej odmiany – White Beauty. Już sama nazwa sugeruje nam coś wyjątkowego i rzeczywiście te pomidory prezentują się w ogrodzie niesamowicie. Co ciekawe, ich kolor nie zawsze jest śnieżno-biały. Jak możecie zauważyć na moich ujęciach, niektóre owoce są bledsze, niemal białe, podczas gdy inne bardziej wpadają w delikatną żółć. Wszystko zależy od stopnia dojrzałości i tego, jak dużo słońca docierało do owocu. Są to pomidory dość duże, lekko spłaszczone i delikatnie żebrowane. A jak smakuje to białe piękno? Moi drodzy, mam tutaj tylko jedną krótką notatkę. Jest bardzo smaczny. To jeden z tych pomidorów, które zachwyca łagodnością. Miąższ jest jasny, kremowy i niezwykle delikatny. W smaku dominuje słodycz z bardzo niską kwasowością, co sprawia, że White Beauty jest idealny dla osób o wrażliwym żołądku lub po prostu dla tych, którzy kochają owocowe nuty w pomidorach. Teraz czas na prawdziwą gwiazdę mojego ogrodu, odmianę Red Pear. Nie sposób go pomylić z żadną inną odmianą ze względu na ten niesamowity kształt wielkiej, żebrowanej sakiewki. Spójrzcie na te ujęcia. Ten charakterystyczny kształt najlepiej widać, gdy owoce są jeszcze zielone. Wyglądają wtedy jak misternie ułożone woreczki. Muszę Was jednak ostrzec, ten krzak to prawdziwy gigant. Rośnie bardzo wysoko, więc od razu przygotujcie dla niego solidne i wysokie podpory, bo ma niespożytą energię do wzrostu. A jak smakuje? Moi drodzy, z tych wszystkich odmian, które dzisiaj Wam pokazuję, Red Pear to chyba najlepszy wybór. Kiedy go przekroimy, zobaczycie, jak bardzo jest mięsisty. Ma w sobie mnóstwo ciężkiego, gęstego miąższu o głębokim czerwonym kolorze. W smaku jest po prostu obłędny, bardzo słodki, wyrazisty i niesamowicie pomidorowy. Jeśli szukacie odmiany, która zachwyci gości nie tylko wyglądem na talerzu, ale przede wszystkim genialnym smakiem, to Red Pear jest numerem 1. Jeśli miałabym posadzić tylko jedną odmianę w przyszłym roku, to byłby to właśnie Red Pear. Kolejna odmiana to Marmande. To pomidor, który na krzaku potrafi zaskoczyć różnorodnością. U mnie obok naprawdę dużych sztuk rosły też nieco mniejsze owoce, więc zbiory były bardzo ciekawe. Sam krzak ma dość standardową wysokość, dorasta do około 1,5 metra, więc łatwo go prowadzić przy paliku. Zajrzyjmy teraz do środka, bo tam dzieje się najwięcej. Spójrzcie, jak intensywnie czerwony jest ten miąższ. Marmande to pomidor, który idealnie łączy dwie cechy. Jest jednocześnie bardzo mięsisty i niesamowicie soczysty. Choć ma w sobie trochę nasion, to w niczym to nie przeszkadza, bo smak rekompensuje wszystko. Jest słodki, bardzo smaczny i ma ten głęboki aromat, którego szukamy w prawdziwych, domowych pomidorach. Mogę śmiało powiedzieć, że po prostu bardzo dobry wybór do każdego ogrodu. Świetnie sprawdzi się zarówno na kanapce, jak i w sałatce, gdzie pokaże swoją piękną strukturę. A teraz odmiana o bardzo sympatycznej nazwie Lolek.
Przyznam Wam szczerze, że to jeden z najbardziej zaskakujących pomidorów w tegorocznym zestawieniu. Krzak wiąże na jednym gronie dość sporo owoców, które są raczej średniej wielkości. Ich wygląd zewnętrzny jest dość nietypowy. To taki kolor czerwono-pomarańczowy, nieco przygaszony, który nie zapowiada tego, co wydarzy się po przekrojeniu. A teraz patrzcie na to. Widzicie to? Choć z zewnątrz lolek jest pomarańczowy, jego środek jest intensywnie wręcz krwisto-czerwony. Ten kontrast jest niesamowity i zupełnie nie pasuje do tego koloru skórki. W środku znajdziemy bardzo mało nasion, za to lolek jest bardzo soczysty. Jeśli chodzi o smak, określiłabym go jako neutralny. Nie uświadczycie tu ani dużej kwasowości, ani mocnej słodyczy. To pomidor bardzo łagodny, który moim zdaniem najlepiej sprawdzi się jako kolorowy dodatek do sałatek, gdzie jego dwukolorowość zrobi prawdziwą furorę. Docieramy do 9. odmiany, którą zapowiadałam. Oto Black Prince. I tutaj mam dla Was małą ciekawostkę. Przyznam szczerze, że ten pomidor tak szybko zniknął z krzaka, że nie zdążyłam nagrać mu osobnej sesji zdjęciowej. Mam jednak dla Was opakowanie, bo to właśnie pod tą nazwą go kupiłam. Black Prince to odmiana, która wyglądem bardzo przypomina naszego polskiego czarnego księcia. To pomidory o ciemnej, głębokiej barwie, które w słońcu nabierają niemal czekoladowego odcienia. Z moich obserwacji wynika, że są one do siebie niezwykle zbliżone, mają ten specyficzny, dymny aromat i bardzo soczysty, ciemny miąższ. Skoro na opakowaniu widnieje nazwa Black Prince, to tak go Wam przedstawiam, traktując go jako ciekawostkę, która smakiem i wyglądem idzie ramię w ramię z kolejną odmianą. A skoro o podobieństwach mowa, 10. odmianą w moim zestawieniu jest właśnie Czarny Książę. Tutaj na szczęście mam dla Was pełne ujęcia i możemy zajrzeć do środka. U mnie krzak rósł dość silnie i zdrowo. Owoce są średniej wielkości, o przepięknym, ciemnoczerwonym kolorze wpadającym w brąz. A teraz przekrójmy go. Spójrzcie na ten soczysty, bordowy miąższ. Jest niesamowicie aromatyczny. W smaku dominuje słodycz, przełamana bardzo delikatną kwasowością. Pytanie do Was. Czy Wy również uprawiacie te dwie odmiany jako osobne pomidory, czy traktujecie je jako jeden i ten sam rodzaj pod różnymi nazwami? U mnie na kanale Ogrodis M w tym roku wystąpiły obie i muszę przyznać, że obie są tak samo pyszne, idealne na świeżą kromkę chleba z odrobiną soli. Jak miło sobie przypomnieć w środku zimy smak tego pomidora. A ślinka cieknie. I to już cała 10 moich tegorocznych odmian. Od wczesnego sejka, przez niesamowitego Red Pear, aż po zaskakującego lolka i nasze ciemne zagadki. Jeśli jednak wciąż szukacie inspiracji, to koniecznie zajrzyjcie do mojego zeszłorocznego filmu. Link do niego właśnie ukazał się w prawym górnym rogu ekranu. Pokazuję w nim zupełnie inne odmiany niż te, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Znajdziecie tam odsyłacze do kolejnych fascynujących i sprawdzonych typów pomidorów, które warto mieć w swoim warzywniku. Dajcie znać w komentarzach, która z dzisiejszych odmian najbardziej Was zaciekawiła. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji kanału Ogrodis M, abyśmy mogli widywać się częściej przy kolejnych wieściach z ogrodu. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.